W dzisiejszym odcinku wykonamy zdobienia z motywem gwiazd. Pokażemy Wam kilka sposobów na ich symetryczne namalowanie. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami w temacie gwiazd. Prawdziwa gwiazda, Adriana Mariańska. Tak jest, pracująca u nas w centrali już przeszło 2 lata. Nasza stylistka, nasza testerka, nasza designerka. Dzisiaj pokaże gwiazdy na 3 sposoby. Aż bardzo się do tego przygotowałam. Jak widać, także będzie dzisiaj full gwiazdkowo. Zaczynamy! Produkty i pędzle, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to żele do zdobień Arte Brillante Black Poison, Arte Brillante White i Sugar Effect. Lakiery hybrydowe Mr. White, Mr. Black i Materialista. Bazy i topy Cover Base Very Cool, Protein Base, Tip Top i Super Matte. Pędzle Master Nail Art 007 i Aquarel Sting. Ponadto użyjemy fioletowego cleanera, pyłku Glam Mamiya Super Copper i mini gąbeczki do ombre. Jeśli zastanowimy się, które zdobienia są aktualne przez cały rok, przez kilka dobrych lat wstecz, to na pewno gwiazdki będą na górze tej listy. I faktycznie namalować gwiazdkę potrafi każde dziecko. Ale czy zrobić symetryczną gwiazdę na powierzchni paznokcia, która przecież nie jest płaska, tylko delikatnie wypukła? Czy każdy potrafi? No właśnie, o tym będzie dzisiejszy odcinek. Nie jest to trudne zadanie, ale trzeba znać schemat, wiedzieć, czym podążać, jaką ścieżką, żeby potem wykonywać idealne, symetryczne gwiazdki. Ada dobrze o tym wie, ponieważ jest wielką fanką gwiazdek, zresztą za chwilę Wam pokażę. Tips został wcześniej przygotowany i pomalowany 2 warstwami koloru Mr. Black oraz zabezpieczony topem Super Matte. Mniejszą kulkę sondy zanurzamy w kropli Arte Brillante White. Mniej więcej po środku tipsa stawiamy kropkę, to ona będzie środkiem gwiazdy. Kolejne kropki malujemy wokół wyznaczonego środka, tak jakbyśmy chcieli stworzyć wzór kwiatka. Stawiamy je w równych odstępach, odrobinę wyżej. Przy pomocy pędzla Master Nail Art 007 łączymy kropki, aby utworzyły pięciokąt. Od boku pięciokąta w połowie linii malujemy długą, prostą kreskę, którą wyznaczamy długość ramienia gwiazdy. Linia wyznaczająca długość ramienia gwiazdy musi być 2 razy dłuższa niż linia między kropkami. Jeżeli tego nie przypilnujemy, to nasza gwiazda wyjdzie zbyt pękata. Każdą z prostopadłych linii łączymy z kropkami po skosie tak, aby powstały równe trójkąty. Kolejne ramiona gwiazdy malujemy w ten sam sposób. Mamy już kontur. Czas wypełnić go kolorem i wyrównać asymetrię ramion. Paznokcie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Kolejną gwiazdkę wykonujemy w prawym górnym rogu tipsa. Najpierw malujemy pochyloną literkę V, następnie po skosie dołączamy kolejną, która utworzy połowę klepsydry. Łączymy ze sobą ostatnią linię i wypełniamy środek kolorem. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Odwracamy tips, aby ułatwić sobie pracę i malujemy literę A. Następnie od środka po skosie tworzymy 2 linie. Boczne ramiona wyznaczamy, robiąc długą kreskę powyżej środkowej linii litery, po czym łączymy z kreskami namalowanymi po skosie. Środek wypełniamy kolorem, uważając, by nie wyjść za linię. Ramiona gwiazdy wyciągamy minimalnie dalej i tworzymy ostre zakończenia. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Wiemy już, jak wykonać symetryczną gwiazdę. Wiecie, taką, która ma piękne, równe ramiona. Ale zastanówmy się teraz, jak wykonać połowę gwiazdy, bo na przykład zachce nam się stworzyć gwiazdę, która wychodzi spoza kadru, więc jest jej tylko połowa. Wtedy wracamy do początkowego ustalenia, czyli zastanawiamy się, jak stworzyć gwiazdę na podstawie pięciokąta. Stawiamy 3 kropki i łączymy je ze sobą, po czym przeciągamy linię dalej, wyobrażając sobie zakończenie zdobienia. Wyznaczamy długość ramienia, następnie łączymy po skosie z kropkami. Dokładnie w ten sam sposób malujemy kolejne ramię i wypełniamy kolorem, uważając, by nie wyjechać za linię. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Jak wiemy, w pracy salonowej każda minuta jest na wagę złota, dlatego nie praktykuje się utwardzania każdego elementu wzoru przez 30 sekund. Nie robimy tego. Wystarczy przymrozić taki element, czyli podtrzymać w lampie przez 10 sekund, a na sam koniec, kiedy wszystko już jest gotowe, wzór, tudzież rękę naszej klientki Rękę klientki utwardzamy. Powiedzmy, że to jest skrót myślowy. To nasze dzieło, które stworzyliśmy, wkładamy do lampy na 30 sekund i wtedy mamy pewność, że wszystko się pięknie utwardzi. Wybranym sposobem w pustych przestrzeniach domalowujemy mniejsze gwiazdki. I gotowe. Tak prezentuje się pierwszy tips.
Kolejny malujemy kolorem Mr. White. Nakładamy 2 warstwy i utwardzamy każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Kolorem Mr. Black przy pomocy pędzla z buteleczki nakładamy niewielkie plamki. Do szklanego naczynia wlewamy fioletowy cleaner. Zanurzamy w nim pędzel Aquarel Sting, a nadmiar płynu odsączamy o ścianę naczynia. Rozmazujemy plamki w różnych kierunkach tak, aby powstał efekt marmurka. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zabezpieczamy topem Supermatte i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pędzlem, którym tworzymy zdobienie, przy użyciu nawet odrobiny fioletowego cleanera nie powinniśmy już pracować w innych okolicznościach. Tenże fioletowy cleaner zawiera w sobie octan etylu, co czyni go genialnym produktem do przygotowania płytki, ponieważ wyciąga wilgoć z naturalnej płytki. Ale wiecie, jest też druga strona medalu. Będzie też wyciągać wilgoć z włosia, co uczyni prędzej czy później z tego naszego ukochanego pędzelka trochę taką jakby miotłę. Wiecie, on po prostu straci na sprężystości i w finalnym rozrachunku nie będzie się tym pędzelkiem fajnie pracowało przy innych zdobieniach. Czyli do zdobień przy użyciu cleanera jeden pędzelek, zawsze ten sam, nie poświęcamy innych pędzelków, mamy tylko taki jeden. To jest zresztą też dobry przykład na to, że nie warto wyrzucać starych pędzelków, bo nigdy nie wiesz, kiedy nadejdzie Cię faza na stworzenie takiej techniki zdobienia, przy której akurat ten stary pędzel świetnie się przyda. Na szkiełko nail art wykładamy kroplę Arte Brillante Black Poison. Zaczynamy od środka tipsa i pędzlem Master Nail Art 007 malujemy 3 gwiazdy. Najpierw wykonujemy literę A, po czym łączymy linię na krzyż z jej środkiem. Następnie malujemy dłuższą linię, która będzie prostopadła do środkowej. Na zakończenie łączymy ze sobą wszystkie linie. Wypełniamy środek kolorem, wyciągamy wierzchołki ramion i poprawiamy kontury. Całość utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przy pomocy pacynki nabieramy pyłek Glam Mia Super Copper i delikatnie wcieramy go w zdobienie. Nadmiar produktu odpylamy cupcake brushem. Na szkiełko wykładamy kroplę Tip Topa i przy pomocy pędzelka Master Nail Art 007 zabezpieczamy zdobienie z użyciem pyłku. Voilà! Tak prezentuje się drugie gwiezdne zdobienie. Kolejny tips malujemy kolorem Materialista z kolekcji Spring Secco. Nakładamy 2 warstwy, a każdą z nich utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Sięgamy po nożyczki do formy Multicolor i odcinamy kawałek folii transferowej Alibaba. Odbijamy folię nieregularnie na lepkiej warstwie koloru, ale staramy się nie zostawiać pustych przestrzeni. Ostrymi nożyczkami przycinamy mini gąbeczkę na pół. Sondę zanurzamy w Sugar Effect i nakładamy w dolnej części tipsa. Przy pomocy gąbeczki blendujemy kolor w górę, aż do uzyskania delikatnego przejścia. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Powtarzamy czynność, nakładamy Sugar Effect w dolnej części tipsa i ponownie blendujemy. Ostatnia warstwa to wycisk z gąbki. Uzyskujemy dzięki temu dokładniejsze przejście kolorystyczne między warstwami. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zabezpieczamy topem Supermatte i raz jeszcze utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pędzlem Master Nail Art 007 zanurzonym w Arte Brillante Black Poison malujemy przechyloną literę V. Ciągniemy długą linię od prawego wierzchołka w dół i wracamy w przeciwnym kierunku. Ostatnią kreskę prowadzimy poziomo od wierzchołków, które się nie łączą. Wypełniamy środek kolorem i przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Kolejną gwiazdę wykonamy w rogu tipsa, po lewej stronie, dokładnie w ten sam sposób co poprzednio. Najpierw malujemy literę V od wierzchołka prawego ramienia linią w dół, wracamy i łączymy ze sobą linie, które nie są połączone. Środek wypełniamy kolorem i przymrażamy przez około 10 sekund w lampie. Następną gwiazdę umieścimy nieco niżej. Malujemy tym samym sposobem, co poprzednio. Zarys mamy gotowy, kontur wypełniamy kolorem i przymrażamy przez około 10 sekund w lampie. Jeśli między figurami zostały nam większe przestrzenie, możemy namalować dodatkowo mniejsze gwiazdki, całe bądź ich połówki. Wykorzystując jeden ze sposobów, które zaprezentowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Ostatnią, najmniejszą gwiazdkę malujemy po lewej stronie tipsa i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Aby zdobienie było ciekawsze, żelem Arte Brillante White malujemy białe linie wewnątrz gwiazdek i połowę ramion wypełniamy białym kolorem.
Najmniejszą gwiazdkę ozdobimy w ten sam sposób, a całość utwardzamy przez 30 sekund w lampie. I gotowe! Kolejne zdobienie za nami. Przyznajcie, że zdobienia, które właśnie zaprezentowaliśmy, nie są zbyt trudne, oczywiście kiedy znasz schemat i wiesz, jak je wykonać. A teraz coś dla prawdziwych sroczek. Przygotujcie się na świecidełka. Tips pokrywamy jedną, nieco grubszą warstwą bazy Very Cool i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Warstwę lepką usuwamy za pomocą wacika nasączonego w cleanerze fioletowym. Na paletkę nail art wykładamy kroplę bazy proteinowej, następnie sondą nabieramy odrobinę produktu i stawiamy kropkę na środku tipsa. Nabieramy z opakowania cyrkonię w kolorze złotym i układamy na nieutwardzonej bazie. Aby mieć pewność, że nie przesunie się w trakcie pracy, przymrażamy tipsa około 10 sekund w lampie. Wokół przyklejonej cyrkonii, sondą zanurzoną w bazie proteinowej, wyznaczamy miejsca, w których znajdować się będą kolejne ozdoby. Tym razem nabieramy kamienie o rozmiar mniejsze. Nakładamy cyrkonię w taki sposób, aby się ze sobą nie stykały. Przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Bulion dodajemy do kropli proteiny i otulamy dokładnie w produkcie, aby przykleił się do powierzchni. Cienkim pędzlem układamy po 2 kuleczki bulionu pomiędzy cyrkoniami, aby wypełnić puste przestrzenie. Przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Nad cyrkoniami układamy po 3 kulki bulionu. Tworzymy w ten sposób małe trójkąty. Nad każdą ozdobą układamy bulion w ten sam sposób. Dzięki temu powstaje gwiazda wysadzana kamieniami. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Złota zasada kosmicznego blasku mówi wyraźnie, nie wolno pokrywać żadnych cyrkonii topem. Tracą wtedy szlif i cały efekt idzie do kosza. Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób odpowiednio przymocować cyrkonię tak, aby trwała długo na tym paznokciu, to mamy taki odcinek. Nazywa się Jak przykleić cyrkonię, paznokcie sylwestrowe krok po kroku. Tam się dowiecie wielu fajnych tipów. Przyklejamy mniejszą cyrkonię w górnej części tipsa, przymrażamy przez 10 sekund w lampie i układamy wokół kuleczki bulionu w większych odstępach. Ponownie przymrażamy. Dokładnie w ten sam sposób układamy cyrkonię i bulion w różnych częściach tipsa, aby wypełnić pustą przestrzeń. Przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Dopieszczamy zdobienie odrobiną pojedynczych kuleczek bulionu i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Tip-topem pokrywamy tips i uważamy, aby nie przykryć nim cyrkonii. Cienkim pędzlem malujemy top dookoła cyrkonii i bulionu. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze zdobienia. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy kojarzyliście te sposoby na symetryczną, piękną gwiazdkę, a może macie jeszcze jakieś swoje w zanadrzu. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dzięki za uwagę. Cześć!